Rozmawialiśmy o wyzwaniach, ale oczywiście jak to w naszym konsorcjum bywa, wyrywamy się do szukania rozwiązań, również w trakcie takiej dyskusji panelowej. Jednak teraz w tej części, po której czeka nas krótka przerwa, więc jeszcze trochę cierpliwości do krótkiego odpoczynku, w tej części będziemy rzeczywiście starali się pokazać. Prezentację przedstawią w bardzo krótkiej formie różni partnerzy naszego konsorcjum. Czym będziemy się zajmować, jakie działania będziemy prowadzić, które mają nam pomóc odpowiedzieć na te wyzwania, które przed nami stoją, które stoją przed terenami rolniczymi, ale nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej. Zapraszam Emilię Skucką z FPP Enviro, żeby nam przedstawiła początek. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Emilia Skucka, FPP Enviro. Mam przyjemność otworzyć tą część naszej konferencji, przedstawiając Państwu założenia i cele naszego projektu. Jeśli chodzi o FPP Enviro, to w projekcie jesteśmy odpowiedzialni za kilka takich podstawowych aspektów. Przede wszystkim nasz dział taki inżyniersko-wdrożeniowy będzie projektował i budował, realizował rozwiązania w zakresie Nature-Based Solution, czyli takich rozwiązań bliskich przyrodzie. Nasz dział środowiskowy będzie dbał o wzrost bioróżnorodności na naszych terenach. Natomiast ja jestem tutaj kierowniczką w zakresie GIS-u i technologii. Zajmiemy się właśnie nowoczesnymi technologiami. A jeśli chodzi o zastosowanie NBS w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu, to takim naszym podstawowym celem projektu, który sobie postawiliśmy, jest bardzo ambitne założenie, a mianowicie chcielibyśmy wesprzeć państwa członkowskie we wdrażaniu założeń rozporządzenia w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych, czyli Nature Restoration Law. Jeśli chodzi o obszar realizacji projektu, to działamy na terenie gminy Poddębice, Wartkowice i Zadzim, natomiast nie działamy w granicach administracyjnych, tylko działamy w granicach zlewni rzeki Ner i zlewni rzeki Pisi. I dlaczego ten obszar? Przede wszystkim dlatego, że jest to obszar centralnej Polski, gdzie, jak już było mówione, te problemy w zakresie zmiany klimatu są szczególnie odczuwalne, szczególnie ten kontekst suszy. W przypadku suszy atmosferycznej mamy do czynienia z czwartym takim ekstremalnym zagrożeniem suszą atmosferyczną, jeśli chodzi o tę skalę z planu przeciwdziałania skutkom suszy. Naszymi partnerami, a jednocześnie takimi zlewniami replikacyjnymi, gdzie te działania, które wypracujemy na terenie Polski, będziemy testować za granicą, to przede wszystkim Brandenburgia, Dolina czy zlewnia Dolnej Szprewy oraz rejon Odense w Danii. Jeśli chodzi o główne zagrożenia dla rolnictwa wynikające właśnie z antropogenicznej zmiany klimatu, to w projekcie postawiliśmy sobie 3 takie kwestie problemowe i wyzwania, a mianowicie susza, zanieczyszczenia i spadek bioróżnorodności. I w kontekście suszy będziemy starać się wspierać adaptację rolnictwa do zmiany klimatu poprzez właśnie przeciwdziałanie i łagodzenie skutkom suszy na gruntach rolnych, minimalizując straty i negatywny wpływ na środowisko. I tutaj te wszelkie działania związane z rozwiązaniami bliskimi naturze czy bliskimi przyrodzie będziemy wdrażać. W kontekście zanieczyszczeń będziemy starali się wypracować czy wzmocnić już istniejące metody ograniczenia transferu związków biogennych, przede wszystkim azotu i fosforu, oraz w sposób taki pośredni pestycydów z gruntu do wód zarówno powierzchniowych, jak i gruntowych, a także wdrożyć elementy gospodarki cyrkularnej poprzez właśnie wykorzystanie odzyskanych biogenów w rolnictwie. I tutaj nasi partnerzy, zarówno Uniwersytet Łódzki, jak i partner duński KLAR, mają już pewne doświadczenia we wdrożeniach takich rozwiązań, jak chociażby ściany denitryfikacyjne czy płyty obornikowe. Będziemy to testować na obszarach naszych tutaj zlewni demonstracyjnych. I trzecim takim tematem czy problemem do zaopiekowania się jest kontekst
upadku bioróżnorodności. Wszystkie te tematy oczywiście dzisiaj na spotkaniu naszym będą się przewijać i w panelach dyskusyjnych, i właśnie w wystąpieniach i w warsztatach. Jeśli chodzi o kontekst bioróżnorodności, przede wszystkim będziemy starać się, aby odwrócić trend utraty różnorodności biologicznej. Ten trend taki ogólnoeuropejski. On dotyczy zarówno ekosystemów lądowych, jak i wodnych i będziemy się starali tutaj wypracować optymalne metody czy rozwiązania właśnie w zakresie nature-based solution, rozwiązań opartych na przyrodzie, ale dedykowanych właśnie przede wszystkim gruntom rolnym. 4 takie podstawowe filary naszego projektu to podejście zlewniowe. Dzisiaj to hasło zlewnia będzie się pewnie we wszystkich częściach naszych paneli przewijać, ponieważ przyroda, woda nie zna i nie lubi granic administracyjnych, więc tutaj to pojęcie zlewni będzie pojęciem podstawowym. Zlewnia rozumiana jako taki obszar, z którego całość wód spływa do jednego odbiornika. Kolejny filar to ekohydrologia, rozwiązania bliskie przyrodzie, czyli takie naturalne rozwiązania retencyjne i biologiczne. Dołożymy do tego innowację technologiczną w formie 2 narzędzi wspierających zarządzanie w zlewniach rolniczych. I podam już te nazwy. 2 aplikacje Riveris Open i Riveris Real Time, a wszystko zepniemy poprzez taki filar zarządzania partycypacyjnego, czyli włączaniu poszczególnych interesariuszy czy grup interesariuszy oraz powołaniu społecznego zarządu zlewni. Jeśli chodzi o kluczowe obszary projektu, może warto jeszcze dodać o tym, że rola naszych partnerów w projekcie będzie się przenikać pomiędzy poszczególnymi pakietami roboczymi, między poszczególnymi celami, narzędziami, rozwiązaniami. Natomiast jeśli chodzi o wspieranie decyzji dla poprawy retencji krajobrazowej w kontekście właśnie opracowania narzędzi IT, to tutaj mocno będziemy się wspierać wiedzą i doświadczeniem naszego partnera niemieckiego, biura inżynieryjnego firmy Zicker. Jeśli chodzi o demonstracyjne wdrażanie rozwiązań NBS, tak, czyli wdrażanie i monitorowanie rozwiązań opartych na przyrodzie. Tutaj na pewno kontekst współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, ale też naszymi partnerami międzynarodowymi. Kontekst poprawy stanu ekologicznego rzek, czyli jakości wód w rzekach odbierających zanieczyszczenia rolnicze poprzez pewne działania renaturyzacyjne, rehabilitacyjne na rzekach Ner i Pisia. Tutaj również mocna ekipa wsparta wiedzą i doświadczeniem Uniwersytetu Łódzkiego, partnerów międzynarodowych. Natomiast kontekst replikacji, budowania kompetencji, przede wszystkim nasi partnerzy tutaj na miejscu, jednostki samorządu terytorialnego, które są najbliżej tych obszarów, najbliżej mieszkańców terenów rolnych, ale oczywiście też Fundacja Sędzimira. W kontekście tej replikacji dodam tylko, że nasz lider projektu również za chwilę będzie opowiadał o parku demonstracyjnym, który powstanie tutaj w sąsiedztwie naszego dzisiejszego studia nagraniowego. I tutaj, że tak powiem, kontynuując, mam przyjemność opowiedzieć o nowoczesnych technologiach jako wsparciu zarządzania zlewniowego i adaptacji, tak, w zakresie tych innowacyjnych narzędzi, o których wspomniałam, Riveris Open i Riveris Real Time do identyfikacji zagrożeń w zlewniach i lokalizacji rozwiązań NBS na terenach rolniczych. I proszę Państwa, we wszystkich dzisiaj prezentacjach, w przerwach dzisiejszych spotkań pojawia się takie piękne zdjęcie meandrującej rzeki, otoczonej terenami zielonymi, sielankowymi. Natomiast nasz NER wygląda dzisiaj
w taki sposób. To jest zdjęcie z drona wykonane w marcu, po tej obiecującej zimie, kiedy dość długo, jak na ostatnie warunki tutaj klimatyczne i w regionie, i w Polsce zalegała pokrywa śnieżna. Tutaj w krajobrazie tej wody już w marcu, już na początku marca nie widzimy. Widzimy rzekę, widzimy dolinę i tej wody jest naprawdę bardzo mało. Natomiast jak mawia profesor Iwona Wagner, z którą mam zaszczyt pracować w tym projekcie, rzeka i dolina to jedno. Dlatego też podchodząc w kontekście zarządzania zlewniowego do narzędzi, które chcielibyśmy opracować w ramach projektu, postawiliśmy sobie kilka takich założeń wstępnych, które stały się w pewnym sensie naszym dalszym paradygmatem. Przede wszystkim zmiana klimatu zwiększa presję rolnictwa na zasoby wodne, tak? I odwrotnie. Oczywiście te wszystkie jak gdyby zależności przenikają się między sobą. To, co już wybrzmiało w początkowym panelu, działania punktowe czy też sektorowe są niewystarczające. Musimy myśleć w szerszej skali, musimy myśleć w skali zlewni. I pytanie brzmi, jak tą zlewnią zarządzać w praktyce? I my tutaj w przypadku naszego projektu wyszliśmy z takiego założenia, że powinniśmy stworzyć system wspomagania retencji krajobrazowej właśnie w zlewniach rolniczych, definiując takie problemy jak brak narzędzi dla krajobrazu rolniczego, bo podobne narzędzia czy narzędzia bliskoznaczne, powiedzmy, zostały już opracowane dla obszarów zurbanizowanych, dla terenów miejskich, natomiast dla terenów rolniczych nie. Kolejnym problemem jest kontekst rozproszonej retencji krajobrazowej, brak właśnie narzędzi do zarządzania zlewnią, erozja, azotany czy brak integracji danych. I naszą odpowiedzią są właśnie dwa narzędzia informatyczne, dwie aplikacje Riveris Open, służące do identyfikacji zarówno potencjału, jak i ryzyka, oraz Riveris Realtime do zarządzania i optymalizacji działań. W przypadku tej pierwszej aplikacji ona będzie służyła w taki prosty, intuicyjny sposób przede wszystkim do diagnostyki problemów oraz do planowania rozwiązań. Natomiast bardziej zaawansowana aplikacja Realtime będzie służyła głównie zarządzaniu i podejmowaniu decyzji. Natomiast technologie z założenia wspierają decyzje, niemniej nie zastąpią dialogu z rolnikami czy interesariuszami, nie podejmują też decyzji politycznych i instytucjonalnych, nie działają bez danych i użytkowników oraz nie rozwiązują problemów bez współpracy i tutaj możemy postawić wielokropek, tak, z decydentami, z poszczególnymi grupami. I zdajemy sobie sprawę i mam nadzieję, że w toku realizacji projektu, który będzie trwał, myślę, że przynajmniej 5 lat, nie zapomnimy o tym, że technologie nie zastąpią ludzi i w tym miejscu zaproszę Państwa na trzeci warsztat. Dzień dobry Państwu, jeszcze raz. Mam ogromną przyjemność zasygnalizować, jakie działania demonstracyjne będą realizowane w ramach naszego projektu Live Riveris. I wrócę jeszcze na chwileczkę do takiego największego problemu, od którego w ogóle zaczął się pomysł na napisanie tego projektu, czyli od suszy rolniczej. Od 2013 roku przynajmniej nieprzerwanie obserwujemy coroczną suszę dotykającą obszary rolnicze. Wciąż wzrastają odszkodowania z powodu suszowego, dodatku suszowego. I są to działania, które tak naprawdę nie zmienią się bez zmiany naszego podejścia w zlewni. Równolegle do problemów związanych z suszą w obszarach rolniczych, skutkiem jakby również tej suszy jest intensywniejsze rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Mam tutaj na myśli głównie niewykorzystane nawozy, zwłaszcza mineralne, jak i organiczne. Przesuszone obszary, przesuszone zlewnie pod wpływem nagłego, nawalnego opadu deszczu skutkiem tego jest
odpływ powierzchniowy niewykorzystanej części tych nawozów, zwłaszcza fosforowych. Ubożejące jakby w materię organiczną gleby powodują, że część nawozów azotowych przepłukiwanych pod wpływem nawalnych opadów deszczu do głębszych warstw glebowych tracimy wraz z odpływem gruntowym. Większość naszych gleb należy niestety do gleb słabych, lekkich, piaszczystych i naturalne procesy asymilacji tych biogenów celem zwiększenia plonów, jak i z naszego punktu widzenia aktywacji procesu denitryfikacji, który mógłby te niewykorzystane nadwyżki azotowe przekształcić w bezpieczne formy transferowane do atmosfery, ma miejsce tylko na głębokości 40 cm od powierzchni na gruntach ornych i do 60 cm na łąkach, pastwiskach. Zwykle średnio poniżej tej głębokości dostępność materii organicznej jest niewystarczająca i nawozy przepłukane pod wpływem intensywnego opadu deszczu, dostające się do wód gruntowych, tracimy jakby bezpowrotnie. Dodatkowym problemem jest to, że zakwaszenie gleb powoduje, że transfer tych nawozów azotowych przechodzi w kierunku form takich jak tlenki, podtlenki azotu, które niestety dodatkowo niszczą nam warstwę ozonową. Do tych zanieczyszczeń rolniczych należą przede wszystkim niewykorzystane nawozy mineralne, azotowe i fosforanowe, czyli są to tak zwane zanieczyszczenia obszarowe, jak również zanieczyszczenia punktowe, czyli nadal składowiska obornika bezpośrednio na powierzchni gruntu. Myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, że takie składowisko obornika potrafi emitować jakby do środowiska, do wód gruntowych zanieczyszczenia azotanów na poziomie nawet do kilkuset miligramów na litr. Skrajnie szacowaliśmy nawet do 2000 mg. Dyrektywa azotanowa dopuszcza 50 mg, więc ta dysfunkcja jakby klimatyczna powoduje, że w tych obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo dodatkowo odprowadzamy w niekontrolowany sposób ogromną ilość tych niewykorzystanych biogenów. Wiele projektów, które realizowaliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu lat, pozwoliły na dopracowanie biotechnologii, które są w stanie doczyścić zarówno te zanieczyszczenia punktowe, jak i obszarowe. Możemy te biotechnologie wykorzystywać pod składowiskami obornika, bądź na drodze odpływu z obszarów rolniczych przed linią kontaktową z wodą powierzchniową. Są to rozwiązania, które budujemy w gruncie z materiału węglowego. Warunkiem pozytywnego funkcjonowania tych rozwiązań jest dostępność wilgoci. I tutaj ta susza znów, że tak powiem, wpływa nam negatywnie na optymalne funkcjonowanie i efektywność pracy tych rozwiązań. Myślę, że ważną informacją jest jeszcze to, że możemy te rozwiązania łączyć ze strefami ekotonowymi i w zależności od tego, jaki problem środowiskowy identyfikujemy w zlewni, możemy takie bariery denitrifikacyjne pionowe bądź poziome łączyć ze strefą roślinną, bądź złoża sprzyjające wiązaniu spływowi fosforanów wraz ze spływem powierzchniowym, czyli złoża na bazie kamienia wapiennego, również budowywać w krajobrazie wraz ze strefą roślinną, co daje bardzo wysoką efektywność i skuteczność przechwytywania tych zanieczyszczeń ze zlewni, zanim dopłyną one do wód otwartych, no i oczywiście spowodują ich eutrofizację. Obok praktyk związanych z podczyszczaniem tych zanieczyszczeń zlewniowych musimy pamiętać, żeby równolegle i te rozwiązania można łączyć. Pamiętać o retencji na obszarach zmeliorowanych i mam tutaj na myśli modernizację istniejących już systemów melioracyjnych. Z tego co mi wiadomo, znaczna ich część, blisko połowa, działa niewystarczająco i musimy skoncentrować na przekształceniu tych systemów na bardziej nawadniające niż odwadniające. Dodatkowo budowa zbiorników na odpływie takich systemów drenarskich w formie różnego rodzaju systemów biofiltracyjno-sedymentacyjnych również spowoduje przetrzymanie tej wody i dodatkowo podczyszczenie. Doskonałym przykładem wdrożeń tych rowów melioracyjnych jest gospodarstwo pana Patryka Kokocińskiego, który w okresie wiosennym zdołał przetrzymać systemem zastawek ogromną ilość wody na swojej przestrzeni i znakomicie odbudować jakby bilans wodny w gospodarstwie.
Podobnie musimy przyjrzeć się systemom rzek i spróbować wszystkimi możliwymi jakby metodami i wykorzystać przestrzeń wokół koryt tych rzek, żeby przywrócić ich naturalny bieg i spowodować aktywację procesów samooczyszczania i retencji jakby tej wody w krajobrazie. Kolejną jakby drogą retencji jest budowa sztucznego rodzaju sztucznych mokradeł, polderów retencyjnych, odtwarzanie zadrzewień, śródpolnych miec, starorzeczy i mokradeł przy ciekach. Również wiele projektów realizowanych przez nasze zespoły dowiodły, że te rozwiązania działają długoterminowo i bardzo ładnie odbudowują zasoby wody w krajobrazie. Ostatni przykład, który chciałabym tutaj podać, jest to system biofiltracyjny na jednej z rzek w mieście Gniezno, odprowadzającym bardzo wysoko zanieczyszczone wody również z obszarów rolniczych i tutaj wykorzystując przestrzeń, czyli budując najpierw staw, w którym ta woda z rzeki została jakby przeprowadzona, wysedimentowaliśmy część materii organicznej, część tych fosforanów przechwyciliśmy w specjalne złoża fosforanowe i następnie przez strefę denitryfikacyjną i biofiltracyjną przekierowaliśmy znów do koryta rzeki, gdzie podobny system jakby kontynuował podczyszczenie jakby tej wody i efekt tego już w pierwszym roku funkcjonowania takiego systemu wskazał na 50% redukcję fosforanów i ponad 70% redukcji azotanów. Dodam, że ten system działa od 10 lat i tak naprawdę niewielkimi dodatkowymi aktywnościami wymieniamy pojedyncze złoża, wykaszamy roślinność i on po prostu funkcjonuje. Więc często są to rozwiązania na wiele, wiele lat, bardzo nisko nakładowe, jeżeli chodzi później o pracę i eksploatację. Ostatni link do projektów, które realizowaliśmy w ostatnich latach i z których doświadczeń będziemy korzystać przy realizacji tego naszego projektu. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Panie burmistrzu. Przekazuję. Dziękuję bardzo, witam ponownie. Te kilka prezentacji, które już za nami, doskonale pokazały, udowodniły, że pomysł, jaki zrodził się podczas tworzenia projektu edukacyjnego, parku demonstracyjnego, jest jakby wyzwaniem na te potrzeby, bo ja muszę Państwu podzielić się pewną refleksją. Wiemy, że duże miasta szczególnie, ale już to dochodzi również do małych miasteczek, mają ogromny problem z parkowaniem samochodów i do mnie przychodzi bardzo dużo mieszkańców, którzy mówią, że idealnym miejscem na to, żeby w Podębicach wybudować parking, to są poldery nad Nerem, Dolina Neru. Nam się krew gotuje od razu i włosy jeżą na głowie. No jak? W miejscu, w którym mamy dbać o klimat, mamy rozwijać rzekę, mamy budować parkingi, no nie do pomyślenia dla fachowców, dla specjalistów. Dlatego ten park edukacyjny, który mamy zamiar wybudować jakby na finiszu tych kilkudziesięciomiesięcznych prac, uważam, że jest odpowiedzią na to pytanie. My musimy instruować, pokazywać dobre praktyki, ale również tłumaczyć mieszkańcom, jak ważna jest rzeka, jakie z niej mogą płynąć korzyści, a nie tylko dbać jakby o swój dobrostan i tylko i wyłącznie o swoją wygodę, żeby wjechać do każdego sklepu, do każdej restauracji. Te czasy myślę, że powinny iść w niepamięć, ale my musimy mieszkańców nauczyć, przygotować do tego i pokazywać, jakie są rozwiązania, aby tym złym praktykom zapobiec. My chcemy pokazywać dobre praktyki, dobre relacje, a park demonstracyjny, który chcemy tutaj w Podębicach wybudować, ma znajdować się w pięknych okolicach, bo muszę powiedzieć naszym słuchaczom, że Podębice znajdują się na bogatych w złoża wód termalnych zasobach. Mamy temperaturę wody wydobywaną z 2 km 101 metrów, temperaturę o 72 stopniach i wykorzystujemy wodę termalną w bardzo szerokim zakresie. Od kąpieli termalnych po ogrzewanie naszego miasta już blisko w 80%, po wykorzystywaniu w kosmetologii. I właśnie ten park edukacyjny, który mamy zamiar wybudować, będzie się znajdował w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Ner oraz również w bezpośrednim sąsiedztwie wód geotermalnych. Ma on zajmować 7,6 hektara i być o długości 2 km.
Na jego skład składają się poszczególne elementy. Kładka z punktem widokowym, tak żebyśmy mogli obserwować po naszej realizacji zmieniające się procesy renaturyzacji w czasie rzeczywistym, ścieżki pieszo-rowerowe oraz tablice interaktywne i edukacyjne, tak żeby pokazywać, jak przyroda wpływa na funkcjonowanie zlewni rzeki Ner. Do kogo chcielibyśmy ten park adresować, komu pokazywać, a więc rolnikom i specjalistom, którzy chcieliby NBS-y stosować w praktyce, dla osób, które chciałyby tutaj uczyć się, korzystać, organizować wizyty studyjne. Byłoby to również żywe laboratorium dla uczniów i szkół podstawowych i studentów, dla wszystkich, którzy na sercu leżą dziedzina ekologii, biologii i klimatu. Oczywiście chcielibyśmy, żeby korzyści z tego tytułu też mieli mieszkańcy, bo warto też wspomnieć, że ten park edukacyjny będzie znajdował się koło blisko 4-hektarowego ogrodu zmysłów, czyli takiego parku, który stworzyliśmy tutaj dla osób niepełnosprawnych. Są w nim specjalne elementy, infrastruktury, które pomagają rehabilitować w jakiś sposób utracone zmysły. No i oczywiście z racji tego, że Podębice dzięki gorącym źródłom odwiedza coraz więcej osób, coraz więcej turystów, chcielibyśmy, żeby również turyści dotykali tego, co uda nam się wykonać i żeby ten park po prostu żył, żeby był rozpoznawalnym elementem tutaj miasta i gminy Podębice. Rozwój turystyki, adaptacja klimatyczna, a pośrodku park, który ma spełniać taką rolę. Jesteśmy właściwie już na etapie przygotowania pewnych rozwiązań, gromadzenia środków finansowych jako wkładu własnego i mamy nadzieję, że na koniec tego pięknego projektu zaprosimy Państwa i to zwieńczy całe dzieło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałam Państwu powiedzieć o tym, za co odpowiada Fundacja Sędzimira. My w zespole staramy się wesprzeć projekt od tej strony społecznej, ponieważ wszystkie te działania, które chcemy wdrażać, o których wiemy, że działają, które pomagają w zatrzymywaniu wody na terenach rolnych i w ogóle w poprawie mikroklimatu, w którym żyjemy, nie będą możliwe, jeżeli nie będą wdrażane na szeroką skalę przez jednostki, przez osoby pracujące w różnych instytucjach itd. itd. W związku z tym w projekcie przewidzieliśmy bardzo wiele różnych działań, które mają to wspierać, które mają to zaangażowanie wspierać i przede wszystkim pomóc nam też podzielić się tą wiedzą, którą mamy, którą zdobywamy, tym doświadczeniem, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach Unii Europejskiej. Dlaczego to ważne? Bo bez dobrego poznania potrzeb i lokalnych uwarunkowań oraz tego, jak widzą te lokalne uwarunkowania różni interesariusze, różne osoby, które żyją na danym terenie, które rzeczywiście na co dzień mają z nim doświadczenia, nie jesteśmy w stanie znaleźć skutecznych rozwiązań albo rozwiązań, które będą wdrażalne przez te osoby. Lepsze dostosowanie wypracowanych rozwiązań do tych oczekiwań daje nam też większą szansę na replikację. Tak, zarówno w zlewni naszej demonstracyjnej, czyli ponad te rozwiązania, które my wdrożymy, żeby na terenie tych naszych zlewni demonstracyjnych tych rozwiązań powstawało więcej, ale również w innych zlewniach, w innych państwach europejskich, szczególnie w Danii i Niemczech oczywiście, bądź innych o podobnych uwarunkowaniach klimatycznych. Zapraszamy w związku z tym różne osoby, między innymi ta konferencja temu służy, do współzarządzania terenem zlewni, do budowania swoich umiejętności w tym, jak można zapobiegać skutkom suszy, głównie poprzez wdrażanie różnych rozwiązań opartych na przyrodzie. Zapraszamy też do poznawania dobrych praktyk. Będziemy mieli szereg różnych narzędzi do dzielenia się tymi dobrymi praktykami, do wymiany wiedzy i doświadczeń. No i przede wszystkim takim naszym celem jest to, żebyśmy wszyscy lepiej zrozumieli to środowisko, w którym żyjemy, żebyśmy mogli zarządzać im w sposób odpowiedzialny i taki, który rzeczywiście pozwoli nam na jego ochronę, a jednocześnie długoterminowe wykorzystywanie w działalności rolniczej.
Co planujemy? Przede wszystkim takim kluczowym elementem i takim największym eksperymentem, który postrzegam jako duże wyzwanie, to planujemy założyć taką grupę interesariuszy, grupę roboczą tutaj lokalnie w gminie i w okolicznych, składającą się z członków z różnych okolicznych gmin, a wręcz innych gmin też spoza powiatu, która przyjrzy się temu i zastanowi, jak można zarządzać zlewnią rzeki Ner w taki sposób, aby nie działo się to właśnie w skali administracyjnej, tylko żeby działo się to w skali zlewni. Ta interdyscyplinarna grupa interesariuszy będzie miała szereg spotkań. W tych najbliższych 4 latach będą się tam toczyły dyskusje, różnego rodzaju konsultacje. Z tymi interesariuszami będziemy testować rozwiązania, będziemy z nimi rozmawiać o tym, jak najlepiej dopasować do różnych potrzeb wdrażane rozwiązania, zarówno te o charakterze strategicznym, jak i te o charakterze technicznym. Będziemy również starali się zwiększać wiedzę tych interesariuszy oraz ich otoczenia, ponieważ większość z tych osób to są przedstawiciele różnych instytucji. W związku z tym mamy nadzieję, że taki efekt multiplikacyjny też będzie miał miejsce. Dla uczestników tego społecznego zarządu zlewni rzeki Ner planujemy też 2 zagraniczne wizyty studyjne, aby zobaczyć, jak różne rozwiązania działają w praktyce i aby rzeczywiście posłuchać ich użytkowników, którzy będą mogli powiedzieć o tym, jak to jest, żeby z nimi żyć i jak one funkcjonują. Planujemy wypracować strategię dla rzeki Ner, która będzie przyjęta przez nasze gminy partnerskie, ale mamy nadzieję, że również dla innych gmin będzie inspiracją do podejmowania podobnych działań. No i przede wszystkim chcemy się temu przyjrzeć, w jaki sposób mogłoby takie zarządzanie na poziomie w skali zlewni wyglądać, tak? Jak to w Polsce, w tych polskich uwarunkowaniach też prawnych może funkcjonować, jakie są bariery, co powinno się zmienić, żebyśmy mogli bardziej efektywnie z punktu widzenia środowiska zarządzać. Planujemy działania konkretne dla lokalnych społeczności i praktyków. Będziemy pokazywać, jak działają poszczególne rozwiązania, o których tutaj dr Bednarek mówiła wcześniej, które będziemy wdrażać, jak je wykonywać na własnym terenie. Zrobimy praktyczne warsztaty, gdzie razem z rolnikami czy z innymi przedstawicielami, nie wiem, chociażby edukatorów będziemy takie rozwiązania realizować. I to wszystko będzie oparte o wspólną decyzję, gdzie te rozwiązania oparte na przyrodę na terenie gminy będziemy realizować. Planujemy takie tematy warsztatów, oczywiście to może jeszcze ulec zmianie, jeżeli uznamy, że coś innego lepiej pasuje do naszej zlewni demonstracyjnej. Wspomniany już edukacyjny park demonstracyjny w Poddębicach będzie zbierał rezultaty tych działań i pokazywał je na przyszłość, żeby każdy mógł przyjść, przetestować, zobaczyć, jak to wygląda, czy ściąga komary, czy nie ściąga itd., itd. Otwarciu parku będzie towarzyszył piknik edukacyjny w Poddębicach. Stworzymy również przystępne broszury i wideo instruktażowe, jak tworzyć poszczególne rozwiązania i obiekty. Mamy oczywiście przewidziane również działania skierowane do specjalistów, w trakcie których będziemy starali się dzielić wiedzą. Przede wszystkim będzie to rozbudowany program szkoleniowy po polsku, składający się z tej części online i warsztatów praktycznych. Ci z Państwa, którzy mieli do czynienia z programami szkoleniowymi Fundacji Sędzimira, pewnie znają ten model, ale jest to model, który pozwala nam rzeczywiście przekazać dużo wiedzy i zaprosić najbardziej zaangażowanych uczestników do tych warsztatów na żywo. Planujemy również program szkoleniowy tylko online już w języku angielskim, żeby rozpowszechniać wiedzę w innych państwach europejskich. Na koniec zrealizujemy stacjonarną konferencję podsumowującą, więc mamy nadzieję, że spotkamy się na żywo za 4 lata i międzynarodową konferencję online. W międzyczasie stworzymy platformę Life Reveries, która będzie zawierała bardzo wiele różnych pomocnych zasobów i którą będziemy stale rozwijać w trakcie trwania projektu. Na koniec również opracujemy podręcznik dobrych praktyk, no i oczywiście aplikacje Life Reveries będą też skierowane zarówno do zarządców terenów i realizatorów NBS-u, ale będą też wsparciem dla specjalistów.
Zapraszam w tej chwili do tego, żeby śledzić nasze działania na kanale Riveris na LinkedIn. Tam publikujemy nie tylko i będziemy oczywiście publikować więcej, nie tylko takie bieżące aktualności, ale również będziemy starali się dzielić wiedzą, którą zdobywamy w trakcie realizacji projektu oraz na platformę Riveris EU, która już niebawem właśnie będzie rozbudowywana, bo na razie kieruje do strony informacyjnej o projekcie. Ponieważ kolejne 2 prezentacje będą związane z replikacją naszych działań i będą prowadzone w języku angielskim, więc chciałam przypomnieć, ci z Państwa, którzy potrzebują tłumaczenia, proszę kliknąć w ikonkę tego globusa i to umożliwi włączenie tłumaczenia z języka angielskiego, tak żeby mogli Państwo słuchać tekstu w języku polskim. A teraz przekazuję głos. Lars, I welcome you to the stage. Okay, thank you very much. I'm from Denmark and from company Amphiconsult. We worked for about 40 years with the amphibian conservation, and thus we have a lot of experience in restoration of ponds and digging new ponds in the agricultural landscape. Okay, the other way. Replication activities in Denmark. In these years, we have a large potential for replication in Denmark, as we have Denmark is 60% agriculture. We have large, intensive plots of agriculture. We have a lot of problems with nutrient runoff, temporary flooding and heavy rains, and biodiversity loss. So all over Denmark there is a good situation for replication, especially on the southern islands, which has in the Baltic Sea they have a climate which is similar to the Polish continental climate, with in the last years since 2018 very dry summers and small farm size, and the dry summers are not compensated by enough rain in the winter. Aero Island is an example of this replication site. This green tripart agreement in Denmark is a political agreement between the agriculture organizations and the green organizations and the Danish state. So there's 3 parties that agree to make a big transformation of the Danish agricultural land and increase carbon uptake and reduce carbon CO2 outflux, reduce nitrogen runoff to the Baltic Sea. And for that, we have to take 140,000 of hectares of lowland farming soils into natural wetlands and extensification. At the same time, a new forest and untouched forest, production forest and untouched forest will be established. There's 23 such local boards. The example of Ærø Island, which has a runoff to the main Baltic Sea to the south, but to the north, to the small fjords. There, the state just start to buy 150 hectares to relocate the land and transform the land. And this is an example that the state is doing the bigger projects, and each farm of many farms are only small, 25 hectares. They can apply for their own money to reduce their own nitrogen runoff and establish ponds and wetlands. We, in this project, we collect data now from about 50 ponds which were already made on the island. We collect different data that will be used for the digging of ponds and wetlands in the Polish project. Okay, thank you very much. I'd like to present our activities in the project.
We are Ingenieurgesellschaft Professor Dr. Sieker from Germany, and we are a private environmental engineering firm founded in 1998. We have almost 30 years of experience in the water sector. We're based in Hoppegarten. It's in the outskirts of Berlin. We have about 35 employees, mostly civil engineers, environmental engineers, geographers, and soil scientists. Myself, I'm a hydrologist. And in our company, we're focusing on different kinds of water retention projects for planning stormwater resilient cities. Sponge city is the keyword, and in the last years we have been focusing increasingly on the agricultural areas. We're also providing software solutions to model complex water systems, and involved in several research projects to test new strategies how to manage water sustainably. What are our key responsibilities? So we want to develop a hydrological model. And for this, we need to collect spatial and hydrological data as well as meteorological data to produce a mobile application. And this we will support methodologically. Also, we are modeling and testing the model. We're testing and calibrating the model. We are supporting the implementation of nature-based solutions, as well as monitoring them. And we will support the promotion and networking of the project within Germany. Some reference projects we have been doing is, for example, the Spreewasser N project. This was a project founded by the German government to mitigate the impacts of extreme weather events due to climate change, mostly in Brandenburg, which is a region quite dry in Germany. Inside the project, one of our tasks was to test and monitor a controlled drainage system, which you can see here on the top right. Consists of a pipe network that we have been blocking so that water cannot go out of the system and therefore be more available to plants in the field, and also retain the nutrients for the plants to grow better. Other projects include to improve rainwater harvesting for small crop farms and optimize irrigation. And we have been producing rainfall runoff models for rural river catchments in Bavaria, for example, or produce action maps to identify locations for water storage. Thank you very much. A Państwa wszystkich zapraszam na krótką przerwę.